To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To specjalny wyjazdowy odcinek podcastu Świat, tym razem z Raleigh w Karolinie Północnej i z Nowego Jorku, gdzie w tej chwili jestem i gdzie kilka dni temu miasto oddało hołd ofiarom największych w historii zamachów terrorystycznych, czyli ataków na World Trade Center i na Pentagon. 20. rocznica zamachów z 11 września zbiegła się jednak w czasie z bardzo chaotycznym wycofaniem się wojsk amerykańskich z Afganistanu, w dodatku zakończonym też powrotem talibów do władzy w Afganistanie. Dlatego dziś oddamy głos amerykańskim weteranom z Afganistanu, których zapytamy, czy w związku z tym warto było w ogóle jechać do Afganistanu. Karolina Północna to jeden z piękniejszych stanów Ameryki, znany m.in. ze światowej sławy uczelni wyższych. To także tutaj, w Fort Bragg, swoją siedzibę ma 82. Brygada Powietrzno-Desantowa, jedna z najbardziej znanych jednostek amerykańskiej armii, której żołnierze wielokrotnie byli w Afganistanie. A ja jadę teraz na spotkanie z dziennikarskim weteranem afgańskiej misji, z Seanem Maronym, człowiekiem, który dzisiaj prowadzi swoją własną organizację pomocową, ale przed laty w 2009 i 2010 roku był w Afganistanie jako dziennikarz The Voice of America. Would you like to drink or have you eaten breakfast? I'm good on food, but I was a young journalist starting out after university in Washington, D.C. with Voice of America. Byłem młodym dziennikarzem, który zaczynał karierę w Voice of America po studiach na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Gdy pracowałem 3. rok, firma otwierała biuro w Pakistanie, które obsługiwało również Afganistan. Już wtedy chciałem zajmować się sprawami zagranicznymi. Dostałem tę pracę. Byłem pewnie wystarczająco młody i głupi, żeby starać się o to stanowisko. I wylądowałem w Islamabadzie, a jesienią 2009 roku trafiłem do Kabulu i pracowałem w tym regionie do końca 2010 roku. W Stanach Zjednoczonych po zamachach z 11 września tysiące Amerykanów wstąpiło do armii. Czy to była także twoja motywacja? Nigdy bym się nie porównał do żołnierzy. Bardzo szanuję ich zaangażowanie i niezwykle cenię ich poświęcenie. Oczywiście ja także chciałem pojechać do Afganistanu ze względu na zamachy z 11 września, ale to dlatego, że to tam działo się najwięcej. Certainly was born out of 9/11 because that's where all the news was happening. And I know that seems silly to say, but I felt safe. Wiem, że to może głupie, ale w Kabulu czułem się bezpiecznie. Byłem w kosmopolitycznym otoczeniu. Pracowałem z mężczyznami, z kobietami, z Afgańczykami, którzy byli zatrudnieni w moim biurze. Wszyscy byli bardzo koleżeńscy, pomocni. Jednak pod koniec mojego pobytu Afganistan był już bardzo niebezpieczny. Dom, w którym mieszkałem, został ostrzelany. Próbowano nawet mnie porwać w Kabulu. To było niezwykle niebezpieczne i przerażające. And the dramatic fall of the capital. Just today, President Biden sending more troops, a total of 6,000 now. It truly breaks my heart of the yellow ribbons, which I still see for folks marking. Z ciężkim sercem patrzę na żółte wstążki, którymi zaznacza się żołnierzy, którzy zginęli na służbie za granicą. Serce mi pęka, gdy myślę o tych wszystkich młodych dziennikarzach, zwłaszcza kobietach, którymi zarządzałem i których uczyłem zawodu. Teraz nie wiemy nawet, co się z nimi stanie. Co pomyślałeś, gdy w ostatnich tygodniach okazało się, że sprawy w Afganistanie idą w bardzo złym kierunku? I've been out of journalism for a number of years now. So I'll talk as an American, as a citizen of the world first. I felt white hot rage. Od kilku lat nie jestem już dziennikarzem. Mówię zatem jako Amerykanin i obywatel świata. Poczułem wściekłość, gdy zobaczyłem talibów w amerykańskich mundurach, zabawiających się amerykańską bronią, podnieconych i świętujących. Jako Amerykanin nie mam słów, gdy widzę coś takiego po 20 latach od 11 września. To see that now, as an American, I can't put it into words.
how that makes me feel. How many friends Jak wielu przyjaciół zostawiłeś w Afganistanie? I want to read to you an exchange that I have with one of my trusted Przeczytam Ci moją rozmowę z jednym z moich zaufanych fotografów i dziennikarzy, Afgańczykiem. Ostatni raz pisał do mnie 13 sierpnia. Pisał: muszę się stąd wydostać. Byliśmy w kontakcie przez cały poprzedni tydzień, a on napisał mi: tragedia, to jest przerażające. Nie wiem, kiedy Kabul padnie. To jest młody człowiek z 4 dzieci. Don't know when Kabul will collapse. This is a man with 4 kids, a young man, and Nie wiem, gdzie są teraz ludzie, z którymi pracowałem. Nie wiem, jak się z nimi skontaktować. Powiem uczciwie, próbowałem nawet dzwonić na numery telefonów talibów, które miałem, ale te telefony były już nieaktualne. Zresztą, co miałbym powiedzieć? Błagać o życie ludzi, których oni uznają za wrogów islamu? Wrogów tego, co talibowie chcą zrobić? they view as anti-Islam, anti what they're trying to do. Karolina Północna to miejsce, gdzie można znaleźć wielu weteranów, zarówno tych cywilnych jak Sean, ale przede wszystkim wojskowych. Ja teraz jadę na spotkanie z Davidem Arnoldem, weteranem z 82. Brygady Powietrzno-Desantowej. Second generation U.S. Marine. My dad fought in World War II in the Pacific. Byłem żołnierzem Marines w drugim pokoleniu. Mój ojciec walczył w II wojnie światowej. Wstąpił do Marines w 1943 roku, gdy miał 17 lat. Ja wstąpiłem do armii w 1973 roku. What were your first feeling? Co czułeś, gdy widziałeś, w jaki sposób Stany Zjednoczone wycofują się z Afganistanu? From Afghanistan. I think everybody agrees that we wanted to get out of Afghanistan. Myślę, że wszyscy zgodzą się z tym, że chcieliśmy wyjść z Afganistanu. Mogliśmy to jednak zrobić znacznie wcześniej, może po zabiciu Bin Ladena, ale skończyło się na tym, że wycofaliśmy żołnierze, a na miejscu pozostali nasi lokalni tłumacze, obywatele USA i dyplomaci, a nie było już amerykańskich żołnierzy. We still had embassy staff and there were no American military there. The present administration. Obecne władze nie widziały w tym problemu, a tak się nie robi. Nie mówimy o kilku osobach, ale o setkach, a może i tysiącach osób. Nie można robić czegoś takiego. Nasi sojusznicy nam pomagali, bo to my na początku zostaliśmy zaatakowani 11 września. We were the ones that were initially attacked on 9/11. After we saw these horrible pictures of... Gdy pojawiły się te straszne zdjęcia ludzi uczepionych z samolotu czy śmigłowców ewakuujących ludzi z dachu ambasady, natychmiast pojawiły się porównania z Wietnamem. Comparisons to Vietnam pullout. We pulled out from Vietnam over a period of time. It wasn't as short a period of time as it was in Afghanistan. Z Wietnamu wycofywaliśmy się przez jakiś czas, a nie tak nagle jak z Afganistanu. Tutaj afgańscy komandosi czy piloci nagle zobaczyli, że Amerykanie ich porzucili. I zaczął się efekt domina. Co miał zrobić prezydent Afganistanu, jeśli my się nagle wycofaliśmy, a wszystko zaczęło się rozpadać? Chciałbyś zostać na miejscu i czekać na swoją egzekucję? Nie można winić go za to, że uciekł. Wina spada całkowicie na nas. You can't blame him for leaving. The blame falls on us leaving how we did. To jest specjalny odcinek podcastu Świat z Nowego Jorku oraz z Karoliny Północnej, a ja przy tej okazji zaproszę Was na naszego Instagrama. Tam zobaczycie m.in. zdjęcia z zakończonych niedawno obchodów 20. rocznicy zamachów terrorystycznych na Nowy Jork. I właśnie o tych obchodach z 11 września słów parę, zanim powrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi z Karoliny Północnej. To jest podcast Świat. Podniosła procesja strażaków z flagą rozpoczynała główne uroczystości 20. rocznicy zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. 11 września na Ground Zero, w miejscu, gdzie stały niegdyś 2 wieże Światowego Centrum Handlu, chór wykonał amerykański hymn, a specjalny dzwon 6-krotnie ogłaszał minutę ciszy w hołdzie 3000 zabitych. 6-krotnie, czyli o godzinach, gdy samoloty wbijały się w kolejne wieże, w Pentagon, gdy wieże się waliły i gdy ostatni samolot spadł na pole w Pensylwanii. Edelmiro Abad, Marie Rose Abad.
Rodziny zabitych odczytywały nazwiska wszystkich ofiar. Opowiadały też o bólu, stracie i o tym, czego nauczyły się przez 20 lat. Przez te wszystkie lata mówiliśmy publicznie w imieniu mojej zabitej córki. Apelowaliśmy, aby ta historia została zapamiętana nie poprzez numery i daty, ale poprzez twarze zwykłych ludzi, takich jak Sara. To Mike Lowe, ojciec Sary, stewardesy, która leciała tego dnia jednym z uprowadzonych samolotów. Wśród gości ceremonii byli też nowojorscy strażacy i policjanci, którzy 20 lat temu stracili kilkuset swoich kolegów, usiłujących uratować ludzi z płonących wież. Na scenie wystąpił też Bruce Springsteen oraz lokalni artyści. Większość osób miała wpięte niebieskie wstążki, które są symbolem pamięci o ofiarach z 11 września. W uroczystościach wzięli także udział prezydenci Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz jego poprzednicy Barack Obama i Bill Clinton. Na Ground Zero pojawili się też inni czołowi amerykańscy politycy, ale nikt z nich nie zabierał głosu. We can't look at this and say mission accomplished. Honestly, as an American, I think... Nie możemy teraz mówić, że zamknęliśmy tę misję i wypełniliśmy zadania. Jako Amerykanin zastanawiam się, gdyby Osama Bin Laden żył, to jak patrzyłby na 20. rocznicę zamachów. Myślę, że on i jego zwolennicy uważaliby, że zwyciężyli. To jest tak smutne, bo tak wiele zainwestowaliśmy, a niektórzy potracili życie. Tylko po co? Czy gdybyś wiedział, że to się tak zakończy, to pojechałbyś mimo to do Afganistanu? Nigdy nie zmieniłbym swojej decyzji. Chodzi o ludzi, których spotkałem, doświadczenie, które nabyłem i wspomnienia. Czy dzisiaj pojechałbym do Afganistanu? Nie będę kłamał. Jako świeżo upieczony ojciec? Gdy dowiedziałem się, że talibowie zdobywają Kabul, to zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób bym stamtąd uciekł. Rozmawiałem o tym z moją żoną, która dzięki Bogu pozwoliła mi to wszystko głośno przetrawić. Kiedy zobaczyłem te tłumy na lotnisku, a znam te okolice, zacząłem mówić żonie, którędy bym się wydostał drogą lądową, bo nigdy bym nie pojechał na lotnisko. A jeśli ja tak mówiłem, to jak bardzo to wszystko było paraliżujące dla kogoś, kto tam mieszka i ma rodzinę? Jak bardzo takie osoby czują się bezsilne? How powerless you must feel. The American military is probably the best military in the world, but Amerykańska armia jest prawdopodobnie najlepszą armią na świecie, ale ja jako weteran czuję się zdradzony przez naszych przywódców, także przez generałów. Jeśli plan wycofania się był dla nich problematyczny, powinni byli powiedzieć prezydentowi: z całym szacunkiem, jeśli pan zaakceptuje ten plan, to składam rezygnację. Ale to się nie stało. Oni poszli za tym, a my zostaliśmy okłamani i zdradzeni. To jest bardzo kłopotliwe, że tak to łagodnie określę. It's just very embarrassing. And when I say that, that's saying it very lightly. All I can think about is those young Afghan women. Myślę przede wszystkim o tych Afgankach, które tam pracowały i które tam dorastały. Owszem, podczas wojny, ale pracowały na rzecz społeczeństwa, mogły wychodzić z domów. Czuły się potrzebne, były moimi koleżankami. Jak byłoby dla nich lepiej? Żyć w tym środowisku i nagle stracić to wszystko? Czy może nigdy nie wiedzieć, że można być ważną częścią społeczeństwa? Nie wiem. To trochę tak, jakby, nie daj Bóg, nagle stracić kogoś bliskiego. Żonę, dziecko. Czy chciałbym nigdy ich nie poznać, by nie przeżywać takiej straty? A może chciałbyś mieć po nich dobre wspomnienia? W ten sposób i z ogromnym smutkiem myślę sobie o moich Afgańczykach, tam na miejscu. And that's what I think with sadness of my friends and colleagues over there who are Afghans. W tym odcinku podcastu z Karoliny Północnej i z Nowego Jorku to już wszystko. Ja tylko jeszcze przypomnę, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych: Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Wszędzie tam możecie zostawić recenzję tego podcastu. No i zapraszam oczywiście do polubienia strony na Facebooku, nazywa się ona Świat_The World, i do subskrypcji kanału na YouTube, który nazywa się tak samo, czyli Świat_The World. Tam oprócz środowych podcastów znajdziecie również premiery filmowe w każdy piątek. My ze Stanów Zjednoczonych jeszcze nie wyjeżdżamy, a kolejny odcinek podcastu Świat specjalnie dla Was także będzie prosto z Nowego Jorku. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę.
To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.